Dzień dobry, przybyszu. Moi drodzy, witam was serdecznie w Medieval Dynasty. Tym razem zobaczymy, czy się uda coś więcej tutaj zdobyć niż tylko podstawowe pole. A ciebie, nowy przybyszu, do naszej wioski zachęcam do zostania na dłużej, zostawienia komentarza, przywitania się. A my sobie zaczniemy nową rozgrywkę singlową w Dolinie. Przyznam, że trochę sobie wcześniej pograłem i muszę przyznać, nie jest łatwo. Zwłaszcza z niedźwiedziami. I z wilkami. I z innymi kunami, dzikami, sarnami i jenotami. Nie jest to kurde proste, muszę przyznać. Ale sobie zaczniemy w Dolince. Dostosuj rozgrywkę. Poziom trudności łatwy? Może na normalnym. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, także zacznijmy rozgrywkę i zobaczmy, czy się nam uda zrobić najpotężniejszą wioskę średniowieczną. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. No dobrze, początek nowego życia. Mamy to. Co mamy zrobić? Początek nowego życia. Rozmawiaj z kasztelanem. Jezu, jak tu jest gęsto. Dobra, tak się zbiera patyki. Zbieranie zasobów. Wszystkie podstawowe zasoby mogą być znalezione w dziczy. Wystarczy rozejrzeć się w koło i sięgnąć po nie. Patyki są najłatwiejsze do znalezienia, ale kamienie i zioła wymagają większego skupienia, by je dostrzec. Naprowadź kursor na pożądany przedmiot, aż pokaże się jego nazwa i podnieś go. Zbierane zasoby mają rozmaite zastosowanie, takie jak budowanie, rzemiosło, leczenie czy jedzenie. No dobrze. Także ja pamiętam, że największy problem miałem oczywiście z kamieniami na samym początku, a potem, moi drodzy, jest możliwość odblokowania sobie umiejętności, gdzie będą się nam podświetlały zasoby, które możemy zebrać, ale zanim to jeszcze myślę, że daleka droga przed nami. A na razie mamy porozmawiać z kasztelanem. W ogóle ciekawe rozwiązanie. Survival, ale z fabułą. I jak sobie gdzieś tam wcześniej, bo gra u mnie jest w bibliotece już od dłuższego czasu. W sumie już gdzieś tam od premiery ją miałem, ale była na tak zwanej kupce wstydu i czekała na lepsze czasy. Gostowia, Hornica.
My się musimy do Ghostowi dostać. Czekała sobie na lepsze czasy. Na samym początku nie wiem, wydawało mi się, że tak strasznie ubogo to było, więc w sumie dzisiaj sobie uznałem, że warto sprawdzić, dać temu szansę. Zwłaszcza, że opinie o tej grze są nadal bardzo pozytywne. Community dalej funkcjonuje, całkiem dobrze się bawią w to. Więc myślę, że my również się tutaj zadomowimy. Gdzieś tam kwestie questów będziemy sobie popychać dalej i na razie to musimy się chyba jak najszybciej i jak najlepiej przygotować przed zimą. Jest wiosna na tą chwilę. Gdzie ty jesteś? To ty? Uniegost, tak, Uniegost, dobra. Twoje oczy. Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś je ujrzę. Jedno błękitne niczym niebo, a drugie czarne jak grudka węgla. Wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Och, czy nie jesteś faktycznie duchem? Dobrze. Przez chwilę pomyślałem, że postradałem zmysły. Po prostu twoje oczy. Wyglądasz dokładnie jak on. Wybacz, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Jestem nowy w tych okolicach. Dopiero zawitałem do doliny. Nazywam się Racimir. Jesteś synem Wandy, prawda? Siostrzeńcem Lordana? Słucham? Znałeś moją matkę? Nie bezpośrednio. Słyszałem o niej wiele rzeczy, ale nigdy nie dałem, nie dane nam było się spotkać. Lubił trzymać swoje rodziny z dala od siebie. Rozumiesz. Moment, czy ty powiedziałeś, znałeś? Wszystko z nią dobrze? Mam taką nadzieję, gdziekolwiek ona teraz jest. Straciłem oboje rodziców podczas wojny. Cholera, ten świat potrafi być równie okrutny, co piękny. Bardzo mi przykro, mój chłopcze. Nikt nie powinien tracić swoich bliskich w tak młodym wieku. Kurde, są błędy. Okej. Nie przejmuj się, zginęli albo abym ja mógł żyć i planuję przeżyć to życie jak najlepiej potrafię, aby uhonorować ich poświęcenie. Tak, wybacz, ale nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, 1. To bardzo dojrzałe z twojej strony. Jestem pewien, że byliby dumni słysząc to. Wspomniałeś mojego wujka Lordana. Poszukuję go, to właśnie z jego powodu przybyłem do doliny. Och, Racimierze, nie znoszę przynosić złych wieści. Twojego wuja Lordana nie ma już z nami. Zmarł 3 lata temu. Tak bardzo mi przykro. Rozumiem, jak musisz się czuć. Sam byłem jego bliskim przyjacielem. Swoją drogą, ciekawe czasy, kurczę. No, gdzieś tam wiem, że jakby rodzina wtedy gdzieś tam wszyscy w pobliżu byli, ale jak ktoś faktycznie gdzieś tam był z dalsza, no to można się było dowiedzieć dopiero po ładnych kilku latach, że coś się dzieje nie tak. Zatem to koniec. Jestem ostatnim, który pozostał. Nie mów tak. Ej, spójrz na mnie. Ta dolina wypełniona jest z życzliwymi ludźmi, a tej o co chodzi? Którzy z największą ochotą wesprą cię w czymkolwiek będziesz potrzebować. A ja jestem jednym z nich. Co w takim razie powinienem teraz zrobić? Czuj się zaproszony do osiedlenia w dolinie. Możesz iść gdzie tylko chcesz i rozpocząć nowe życie. Oficjalnie przyznaję ci zezwolenie kasztelana do budowy i uprawy ziemi na każdym wolnym terenie w naszej krainie. Zbuduj sobie dom i zobacz, co przyniesie dla ciebie jutro. Możesz nawet zbudować całą wioskę, jeśli zechcesz. Wielu podróżników przybywa do doliny. Może niektórzy pragną dołączyć do twojej osady. Tak po prostu mogę wziąć ziemię bez żadnej zapłaty? Cóż, będziesz zmuszony płacić coroczne podatki dla króla. Jednak poza tym możesz robić co chcesz. Oczywiście tak długo, jak nie łamiesz prawa. Albo przynajmniej nikt o tym nie doniesie.
To brzmi niesamowicie. Dolina również wygląda pięknie. Myślę, że zostanę tutaj i zobaczę, co los ma dla mnie w zanadrzu. Cudownie to słyszeć. W całej krainie możesz znaleźć mnóstwo surowców. Zbierz kilka kamieni oraz patyków z ziemi i stwórz sobie prostą siekierę. Dzięki niej będziesz w stanie ścinać drzewa i rąbać je na kłody. Następnie będziesz mógł wytworzyć drewniany młotek, który będzie niezbędny w procesie budowniczym. Jestem pewien, że sobie z tym poradzisz. Kiedy już zbudujesz sobie dom, wróć ponownie do Ghostowi. Porozmawiaj z moją żoną. Dobroniegą? Zarządza ona tutejszą tawerną. Poproś ją, aby cię czymś pożywiła. Musisz być wygłodniały. Weź ode mnie również po piwie dla nas i przyjdź do mnie. Opowiem ci trochę o Lordanie. Taki plan mi się podoba. No mi również. Reputacja dynastii. Ok, początek nowego życia. Musimy wytworzyć siekierę. A żeby wytworzyć siekierę, to było jak się to robiło. Menu tworzenia, rękodzieło, kamienna siekiera. O, nawet możemy od razu sobie zrobić, to czemu by nie? Skoro możemy, to ją zróbmy. Jak tu wygląda w ogóle kwestia mapy? Oczywiście już są jakieś zadania dostępne. Okej. Nowy początek. Drewniany młotek, zetnij drzewa, słoma 32 sztuki. A młotek? Co potrzebujemy? Kłodę. No dobrze. No to nie wiem, w którą stronę by się tu osiedlić? Ej, gąski można kupić. Jezu, jakie to jest drogie. Siątko 23, no dobra, już jest taniej. Ale zaraz, chwilunia. Bo tutaj mamy jeszcze jakieś inne zadania. To może byśmy sobie je poznali. Kim ty jesteś, mój drogi? Alvin. Co mogę dla ciebie zrobić? Witaj, moje imię to Racimir. Witaj, nazywam się Alvin. Nie poznaję cię. Jesteś tutaj nowy? Przybyłem tu z południa. Szukam dla siebie nowego miejsca, w którym mógłbym rozpocząć nowe życie. Cóż, powodzenia. Jeśli chodzi o mnie, jestem rolnikiem. Moja praca polega na uprawie pól. Tak naprawdę wykonuję tę samą pracę każdego dnia, rok po roku. Czy z czasem nie staje się to nudne? Gdybym był tobą, umarłbym z monotonii. Oczywiście, że mnie to nudzi. Jak długo możesz robić w życiu w kółko to samo? Jednak rodzina potrzebuje mojej pomocy, a ja robię co w mojej mocy, by ich wspierać. Nie chciałem cię obrazić, wybacz. Nic się nie stało. Ostatnio jestem trochę nerwowy. Pewna kwestia nie pozwala mi się skupić na pracy. W czym problem, Alvin? Może mógłbym jakoś pomóc? Może to zabrzmi błaho, ale mam dość konfliktu mojej matki z Jargoniewą. Jej syn Dalebor nie chce zostawić w spokoju mojej młodszej siostry Olgi. Rozumiem, że to dla niego tylko gra. Przecież w jego wieku też bawiłem się z Doromirą, jego starszą siostrą. Udawałem rycerza, wyposażonego w kijek zamiast miecza, ale ten szczegół nie powstrzymał mnie od bronienia jej honoru. Jak każdy rycerz, to urocze na swój sposób. W każdym razie, zejdźmy na ziemię. Myślę, że on potrzebuje jakiegoś zajęcia, dzięki któremu będzie trzymać z dala od mojej siostry, żeby w końcu mógł pracować ze spokojną głową, co? Byłoby miło. Zobaczę, co da się zrobić. No dobrze, mamy to. Dostarcz do Darebora patyk w ilości 1 sztuki.
W sumie to już możemy sobie to ogarnąć, aczkolwiek tu jest jeszcze jedno zadanko. Byśmy sobie... O Boże, zdrowie. Obrażenia otrzymywane w walce, upadki z wysokości lub ignorowanie negatywnych statusów mogą spowodować utratę zdrowia, a w następstwie również życia. Możesz regenerować zdrowie śpiąc w łóżku, jedząc zioła lub pijąc mikstury. Pamiętaj, że możesz wyłączyć samouczki w ustawieniach. No, nie będę wyłączał, bo jestem jak dziecię we mgle. Zaraz. Tutaj? Edwin. Hello, traveler. Mogę ci w czymś pomóc? Słuchaj, potrzebuję trochę materiałów rzemieślniczych. Zdobędziesz je dla mnie? Daj mi listę. Okej. Złota rączka. I co my tu mamy? Co jest dziennik? Zadania poboczne, zadania fabularne. Aha, Alvin jest fabularny, a złota rączka jest... Okej, dostęp na patyki. Ej, to już możemy zrobić. Hono tu, kolego. Edwin. Mam je wszystkie. 50 monet. Jest bogactwo. Dobra, spoko, fajnie. Fajnie. Tylko teraz, bo musieliśmy mu oddać w sumie wszystkie patyki, więc musimy znaleźć patyki. Jeden patyk dla Dalebora. Gdzie te patyki są? Jest, mamy to. Weźmy od razu jeszcze ten. I od razu to zaniesiemy, żeby pchnąć historię Alvina. To rozumiem, że ta historia się będzie ciągła bardzo długo. Dalebor. Witaj. Witaj, jesteś Dalebor? Jak mnie mam? Tak. Wyglądasz na bardzo silnego jak na swój wiek. Czy kiedykolwiek myślałeś o zostaniu rycerzem? To moje marzenie. Czy jesteś rycerzem? Nie, ale dużo o nich wiem. Czy słyszałeś, że wielu z nich już w twoim wieku zaczyna trening od walki drewnianym mieczem? Gdzie mógłbym dostać taki miecz? Nie, rycerzu. Tak się składa, że mam jeden ze sobą i mogę ci go dać, ponieważ widzę, że jesteś tego godzien. Jestem zaszczycony. Może wyglądać niepozornie, ale z pewnością jest doskonałą bronią treningową dla początkującego rycerza, takiego jak ty. Wygląda trochę jak zwykły kij. Aby zaskoczyć twoich przeciwników. Czy wiesz, co jeszcze robią rycerze oprócz walki? Jeżdżą konno? To również, ale przede wszystkim chronią panie i dzieci przed niebezpieczeństwem i dbają o to, aby nie stała im się krzywda. Naprawdę? Brzmi jak dużo pracy. Tak, to najważniejsza zasada rycerskości. W porządku, dziękuję ci za miecz, o nie rycerzu. Od teraz będę bronił tych, którzy są w potrzebie. Nie ma za co, paniczu, nie ma za co. No dobra, od razu jeszcze sobie porozmawiamy z Alvinem w takim razie. Jezus Maria, jakie te gęsi są głośne. Zresztą jak w prawdziwym życiu. Alvin. Rozwiązałem twój problem z Daleborem. Tak, widziałem go biegającego po wsi z patykiem. Musisz mieć niesamowity dar perswazji. Ten dzieciak zwykle nikogo nie słucha. Podsunąłeś mi pewien pomysł historią o patyku i rycerzu. Przy okazji dostałem ten chleb od Dobromiry w ramach przeprosin za zachowanie jej brata, ale myślę, że na niego zasłużyłeś. Proszę, weź to. Dziękuję. Żaden problem. To najlepsze pieczywo, jakie kiedykolwiek zjesz. Wypieka je żona naszego kasztelana. Ach, znasz dobrze człowieka, który tu rządził u niegosta? Nie, nie bardzo. Spędzam większość czasu na polu, więc nasze drogi przecinają się jedynie wtedy, kiedy trzeba zapłacić podatki. Dobrze, więc do zobaczenia wkrótce. Okej.
No to mamy to. Poczekaj do następnego lata. A no właśnie, tak coś kojarzyłem, że to w ten sposób będzie, że tu co sezon będzie jakby kolejna część z gdzieś tam z fabuł. Dobra, co my mamy? Drewniany młotek wytworzyć. Okej. Nie wiem, czy tutaj się osiedlimy, może w tamtą stronę bardziej. Co mamy znaleźć? Słomę. 32 sztuki słomy potrzebuję. Słoma to chyba były te pałki wodne. Nie. Zaraz. Trzcina. Właśnie. To jest słoma. Okej. Sobie pozbierajmy to. W jakiejś też większej ilości, bo tego cuda materiałowego to będziemy potrzebowali dosłownie na tony. Nowy poziom przetrwanie. Zaraz sobie zobaczę, czy będę mógł sobie już odblokować jakąś rzecz. W sumie fajna mechanika, bo tutaj wiecie, poziom się zwiększa z każdej możliwej dziedziny. Im dłużej coś robimy, tym poziom w danej dziedzinie się nam zwiększa i będzie można jakieś punkty rozdawać w konkretnym aspekcie. Bardzo mi się podoba ten styl levelowania, no bo wiecie, no w prawdziwym życiu też im dłużej coś robimy, tym bardziej się specjalizujemy w danej dziedzinie. Chociaż tak się teraz zastanawiam, że jeszcze jedna rzecz powinna być, że skoro jakbyśmy nie używali któryś, nie wiem, levelujemy motyw właśnie, nie wiem, zbieractwa, czy coś takiego, no to dostajemy punkty, ale na pewnym etapie już przestajemy to robić i żeby progres się nam delikatnie cofał. Na zasadzie, że zapominamy to co robiliśmy do tej pory. No to mogłoby być mega ciekawe. Na pewno trudniejsze, bardziej irytujące, ale wydaje mi się, że nie głupie. Odblokowany nowy budynek. Chata myśliwska. Spoko, fajnie. Ważna sprawa. Będziemy potrzebowali jedzenia. Aha, to jest szybka podróż w ogóle. Tak sobie myślę, że można by było się chyba osiedlić gdzieś tutaj. Umiejętności ekwipunek. Zaraz sobie do tego... Dobra, to mamy tak. Pod jedynką ścinanie drzew. Menu tworzenia. Do ścinania drzew będziesz potrzebował siekiery. Narzędzie to można kupić lub wytworzyć w menu tworzenia w sekcji rękodzieła. Lepsze siekiery można wytwarzać w kuźni. Umieść siekierę w jednym z szybkich slotów w ekwipunku i następnie ją wyjmij. No dobra. No to tnijmy pierwsze drzewo. I pchnijmy budownictwo. Menu tworzenia umożliwia tworzenie szerokiej gamy przedmiotów i budynków. Ok. Jakieś materiały są z tego co widzę. Jedna kłoda, druga kłoda, trzecia kłoda. Tu co mamy? Zaginiona dostawa. 7 monet. Zawsze się przyda. I sok jabłkowy. Fajnie. Aha, 3 drzewa mamy ściąć. No dobrze. I niestety, ale tutaj się narzędzia bardzo łatwo i szybko niszczą. Zwłaszcza te początkowe. Kłoda, tylko się nie przeciążyć za bardzo i będzie połowa sukcesu. Patyk. O, smardzę. Aż mi się przypomniał sketch. Jezu, jak się nazywał ten kabaret odnośnie Tofika? Sen. Od 19 do 6, ok.
I właśnie ze smardzami, że miał pełen koszyk smardzy. O Jezu, nie łowcy.b, tylko jak oni się nazywali? Sketchów męczących? To też nie oni. Jezu, nie pamiętam. Już tak wypadłem z obiegu kabaretowego. Dobra, mamy przeciążenie, ale jeszcze jakkolwiek możemy chodzić. Dobra, wytwórzmy sobie w takim razie młotek. Zobaczmy, co będziemy mieli do zrobienia następne. Zbuduj swój pierwszy dom. Okej. Budynki, domy. Mały, prosty dom z drewna. Mały, prosty dom z plecionki. Może ten drewniany. Czekajcie, bo tutaj jest tak dosyć nierówno. O, może tu. Powinno być całkiem w porządku. I jedna rzecz mnie dosyć mocno irytuje. To muszę przyznać. Bo jak się nam zniszczy i my będziemy musieli wytworzyć kolejny materiał, to znowu będziemy musieli wejść do ekwipunku. Stokrotki. Znowu będziemy musieli wejść do ekwipunku i na nowo ustawiać sobie te miejsca. Okej. Więcej doświadczenia zdobytego podczas czynności survivalowych. Zmysł przetrwania. Wykrywanie patyków. Okej. Dobra, weźmy sobie to i to. Okej, i teraz co? Tolerancja na temperaturę, zatrucia może nie. Krzenie zdrowia, survivalista, spadek poziomu na jedzenie i na... Okej. Chyba sobie weźmiemy po prostu więcej zdrowia, tak sobie myślę. Dobra, i teraz tak. Właśnie. O to mi chodziło, że teraz mamy możliwość podświetlania rzeczy, więc już nie będziemy mieli problemu z szukaniem patyków, kamieni, zwłaszcza kamienie, bo kamienie to jest ciężko widoczne, niestety. Tylko że co za tym idzie, spada nam wytrzymałość, jak używamy tego trybu inspekcji. Dobra. Ile mamy? 10 kamieni chyba potrzebowaliśmy. Jeszcze jedna rzecz by się tutaj przydała. I wy już podejrzewacie pewnie co? Przypinania schematów. Babka lekarska. Wiecie, na zasadzie, że sobie planujemy coś zrobić, to żebyśmy... O kurcze, blaszka, przeciążeni jesteśmy. Upuść. Tyle wystarczy? Wystarczy. No, tryb inspekcji to już rozumiem. W sumie to moglibyśmy coś do jedzenia znaleźć. Jakieś tam pierwsze jagódki. Dobrze by było sobie ogarnąć. Dobra, zacznijmy więc budowę naszego pierwszego domu. Dobra. Kłody, ale kłód nam nie wystarczy. Tak coś czuję. No właśnie. Kłód to my tutaj będziemy potrzebowali bardzo dużo. O Jezu, tu jest w ogóle deska potrzebna. Ajajajajajajaj, nie zwróciłem uwagi. Sorry. Sorry, winę tu.
Bo... Zniszczenie. Bo, moi drodzy, nie mamy możliwości zrobienia desek. Przecież. O Jezu. Jeszcze raz. Okej, i teraz buduj. No i tutaj już kłodę potrzebujemy. Dobrze, moi drodzy. Noc nastała. Pół godziny nagrania. Ile tutaj tej kłody w ogóle potrzebujemy? 7 kłód. Gdzie jest to drzewo? Tutaj. Mam nadzieję, że 4. Dobra, weźmy sobie, zróbmy jeszcze tak na zakończenie odcinka. Wybudujmy pierwsze schronienie i się prześpijmy. Odblokowany nowy budynek, studnia. Fajnie. 6, 7. Jeszcze tą kłodę sobie wezmę. Żeby nie było. Ale na fajnym podwyższeniu będziemy mieć ten domek. Mi się podoba. Dobra, czyli kolejne kłody. Tym razem potrzebujemy ich 8. 7 w sumie. Aha, i za chwilę nam się skończy topór. I właśnie to jest to, o czym mówiłem. Zaraz... Jak zawczasu sobie nie zrobimy, nie przygotujemy, żeby mieć w ekwipunku dodatkowe narzędzia, to niestety to nie będzie wchodziło nam automatycznie na slot. Bo w tym momencie to już nie będzie problem, bo już mamy, zdążyłem przed... Tak. Że właśnie złamałeś swoje pierwsze narzędzie i z pewnością nie ostatnie. Większość podstawowych narzędzi może wykonać ręcznie, ale są one niewytrwałe. W dalszej perspektywie rozsądnie jest skupić się na produkcji i używaniu metalowych narzędzi o większej wytrzymałości. Jeśli masz w rezerwie identyczne narzędzie, natychmiast pojawi się w twoich rękach na miejscu zepsutego. No właśnie. Bo gdybyśmy nie mieli wcześniej wytworzonego, to niestety, ale by trzeba było znowu się przerzucać po ekwipunku, znowu tego szukać i wsadzać na slot. Trochę jest to upierdliwe, muszę przyznać. I trzeba uważać na jedną rzecz. Jak spada kłoda, jak spada drzewo, to można dostać w łeb. Bo to już przerabiałem na gdzieś tam prywatnej rozgrywce, że zostałem powalony przez spadające drzewo. Dobra, weźmy sobie te patyczki. Powsadzajmy. Kłody potem się jeszcze doszuka, dozbiera. A skoro mamy patyki, to przynajmniej te patyki sobie dodamy do budowli. Nie wiem, co tam będzie potrzebne na nasz dach. Słoma. Dobra, to przynajmniej z tą słomę jeszcze sobie wrzućmy w takim razie. Zostanie nam kłoda i patyki chyba do zebrania. Dobra.
Ciekawe jakby to wyglądało, jakby był system budowy taki jak jest, nie wiem, w Son of the Forest albo The Forest. Wiecie, że jednak gdzieś tam samodzielnie musimy układać te bale, wszystkie nosić je i tak dalej. Też podejrzewam, że kwestia utrudnienia by to była, i to dosyć mocna. Ale mogłoby to być, myślę, że ciekawe. Dobra, tu mamy jakieś takie większe drzewo, gdzie może trochę więcej kłód z niego wypadnie nam. Okej, leci drzewo. Co? Aha. Czy ja mogę? Mogę. Dobra. Gdzie ta kłoda? Przy niej ten las. Tu jeszcze była. Dobra. Jeszcze te nieszczęsne patyki trzeba pozbierać. No sobie przynajmniej te patyczki pozbieram, żeby dobić się do limitu noszonych rzeczy. Czterdzieści 50. Okej. No dobra, można lecieć, budować dalej. Aha, jeszcze za chwilę się nam oczywiście młotek jeszcze zepsuje, no bo jakby mogło być inaczej, prawda? Dobra. Tutaj kłoda, tutaj też kłoda została, tutaj patyki. No mam nadzieję, że nam to wystarczy. To, co się udało zebrać. Chociaż nie sądzę. Dobra, mamy drzwi. No i zabrakło nam kłody. No dobrze. Przynajmniej te patyki. Żywność, jedzenie jest niezbędne do przetrwania. Okej, rozumiem, wiem. Tyle to zdążyłem ogarnąć. Tylko właśnie widzę, że będziemy potrzebowali 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kłód jeszcze nam brakuje. Dobra, zjedzmy co nieco. Bułka. Dobra, jesteśmy najedzeni. Soczek jabłkowy. No dobra, niech będzie. A jedzone, napite. A, i rozumiem, że ten status, który tutaj się nam pojawił, to jest... Czy jest to gdzieś... Chyba nie ma. Nie widzę przynajmniej. Że opisane. Ile tych kłód potrzebujemy? 9? 4. Dobra, tutaj są jakieś takie większe drzewa. Chyba drzewa odrastają. Jeżeli się tylko zostawi pniaka, to po jakimś czasie one chyba mogą odrosnąć. Czy my mamy? Nie mamy. Więc kolejny topór potrzebny na już. Za chwilę się nam zepsuje. A jak to będzie symulator masowego robienia
kilofów, toporów i innych. Ej, kłodo, chodź tu. 8. Dobra, jeszcze jedna kłoda nam. Jak dobrze policzyłem, to jednej kłody potrzebujemy. Leci drzewo. Dobra, to niech się tam turla powolutku. Dobra, będzie dach. Okej. O Jezu, jeszcze pochodnia się nam zgasiła. No dobra, niech tak będzie. Jest. Rozdziały. Rozdziały są serią misji, które czekają na ciebie na początku rozgrywki i wprowadzają cię w mechaniki gry. Wspomagają również początkowy rozwój twojej wioski. Ukończenie kolejnych rozdziałów pozwoli ci odblokować następne etapy rozwoju, które określą maksymalną liczbę konstrukcji, jakie możesz zbudować. Jest, mamy dom. Zestaw pułapka, pułapka na króliki, drewniana włócznia, kamienny nóż, upoluj dzikie zwierzę. Przetrwaj sezon. No dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za dzień dzisiejszy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, dla zasięgu oczywiście. I ja wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Do zobaczyska. Pa, pa!